Ernestyna Wieruszewska i Anna Semczuk oraz trzecia, podobnie zaginiona dziewczyna. W analizie sprawy tajemniczego, nierozwiązanego od 32 lat już zaginięcia licealistek Ernestyny i Anny doszliśmy do konkluzji, do najbardziej prawdopodobnej w świetle teorii gier hipotezy, że musiał być jeden sprawca, który podstępem, pewnie proponując podwózkę, wzbudził zaufanie na tyle, że wsiadły do niego, do samochodu i tak zrobił im krzywdę. Czynił już to pewnie nie pierwszy i nie ostatni raz. Jakiś przyjezdny do Zakopanego raczej, czy nawet tylko przejezdny, może turysta, może przedsiębiorca, handlowiec, w każdym razie raczej właśnie wyizolowany na co dzień ze społeczności Podhala, co dało mu pewną anonimowość, sam, bez współpracowników i bezpośrednich świadków, co zapewniło mu w języku teorii gier brak dylematu więźnia. Brak czy ograniczony do jednego dylemat świadka, czy inaczej mówiąc wolontariusza. Przypomnijmy może, że dylemat więźnia to sytuacja współwinnych, którzy każdy z osobna ma do wyboru albo współpracować z policją, zyskać dzięki temu zwolnienie, albo nie współpracować z policją, a właśnie nie współpracując naraża się na wysoki wyrok w sytuacji, gdyby któryś z pozostałych współwinnych poszedł na taką współpracę. No i współwinni, więźniowie są właśnie w dylemacie. Nie mają do siebie zaufania, milcząc więc ponieśliby każdy z osobna indywidualne, nieopłacalne ryzyko, myśląc więc racjonalnie, kalkulując indywidualnie, osobno, a nie grupowo, jak już sobie powiedzieliśmy, mają umiarkowane zaufanie do siebie nawzajem, wybierają, decydują, kierując się indywidualną kalkulacją zysków do strat czy ryzyk i wybierają raczej współpracę z policją niż narażenie się na wysoki wyrok. Dylemat świadka czy wolontariusza to z kolei taka sytuacja, gdzie bardziej opłaca się raczej tak zwana jazda na gapę, że ktoś inny poniesie koszty. Dylemat świadka to sytuacja, w której trzeba zważyć koszty zaangażowania się, przedstawienia, co się widziało, słyszało, zasłyszało, koszty ryzyka z tym związanego, z drugiej strony kosztami milczenia, wyrzutów sumienia, które może wydają się mniej widoczne i przez to błędnie oceniane przez takiego świadka jako mniej kosztowne. Tak więc w sprawie zaginięcia Ernestyny i Anny nie wystąpił dylemat więźnia. Nikt nic nie zdradził, bo sprawca był sam. Prawdopodobieństwo takiej hipotezy, takiego wyniku samotnego jednego sprawcy jest wysokie, gdy świadek, który się zgłosił, widział tablice rejestracyjne i zapamiętał je pojazdu, samochodu osobowego, którym odjeżdżały dziewczyny, był przynajmniej niefałszywy ten świadek, a jeżeli przy tym nawet wiarygodny, to znaczy nie tylko miał dobrą wolę, ale także dobrą pamięć, to ustaliliśmy, zlokalizowaliśmy w takim przypadku kraj, prowincję, z której pochodził prawdopodobny sprawca, a przynajmniej w którym były zarejestrowane te tablice. Turcja, prowincja Gaziantep. W każdym razie dziś do tej hipotezy jednego sprawcy, który musiał czynić to już pewnie sprawnie, także wcześniej i później, no więc do tego rozwiązania dodamy kolejną dziewczynę, co wzmacnia naszą hipotezę. Otóż 1,5 roku później, w wakacje, tym razem letnie, w sierpniu, około 15 sierpnia 1994 roku, w Zakopanem zaginęła bez wieści i do dziś nie została odnaleziona 27-letnia wówczas Aušra Gustajte, turystka z Litwy. W artykule Tygodnika Podhalańskiego z 16 października 1994 roku czytamy m.in., że 28-letnia Litwinka z Wilna, Aušra Gustajte, wybierała się samotnie z Zakopanego w Tatry Słowackie, mając w planie wejście na Gerlach i Lodowy. Działo się to 15 sierpnia 1994 roku. Od tego dnia wszelki ślad po niej zaginął.
Auszra miała przyjechać do Polski z 2 koleżankami, które w ostatniej chwili zrezygnowały z wycieczki, pojechała więc sama. Z domu wyszła 12 sierpnia o godzinie 14, do Zakopanego przybyła 14 sierpnia rano. Wybrała się na Giewont z 2 młodymi Litwinami, których poznała w czasie podróży. Chłopcy jechali na rowerach górskich i dotarli tylko do schroniska na Kondratowej. Auszra wyszła na wierzchołek Giewontu. Noc 14 na 15 sierpnia spędziła w namiocie rozbitym nad potokiem Bystra poniżej Kuźnic. Ostatni raz widziano ją 15 sierpnia, koło południa, schodziła aleją przewodników tatrzańskich w stronę Ronda. Wybierała się autobusem na Słowację. Chciała m.in. wyjść na Gerlach i Lodowy. Jako pierwsi podjęli poszukiwania koledzy zaginionej Litwinki. Obeszli z 3 stron masyw Gerlachu, penetrując teren przez lornetki. Zawiadomili policję i chorską służbę. Sprawdzili podtatrzańskie szpitale. Jedyny ślad to wypowiedź parkingowego ze Smokowca, który prawdopodobnie widział zaginioną Litwinkę 15 lub 16 sierpnia. Matka zaginionej przesłała do Polski dokładne dane córki i jej rysopis. Wzrost 164 cm, włosy czarne, proste, długie, do ramion, oczy brązowe, cera ciemna, znak szczególny pod okiem na policzku, mało widoczna blizna z dzieciństwa, w uzębieniu brak prawej i lewej górnej piątki, widoczny przy uśmiechu. Ubrana była w niebieskie dżinsy i jasną bluzę, miała bezrękawnik w kolorze surowego lnu, szary sweter ręcznie robiony, bordową kurtkę i szarą bluzkę z krótkimi rękawami. Nosiła jasną bieliznę, miała skarpetki w kolorze niebieskim i białym, mogła mieć również drugą parę spodni, szare lub niebieskie oraz ciemno-niebieski sweter. Nosiła białe adidasy. Auszra Gustajte urodziła się 2 września 1966 roku na Litwie i mieszkała w Wilnie. Mówi słabo po polsku, miała ze sobą słownik litewsko-polski, formata 6 w kolorze beżowym, witaminę C w proszku opakowaną, pergamin w papierowy pakiecik, nici do szycia jasno-beżowe, wszystkie te rzeczy wraz z dokumentami i pieniędzmi nosiła w kremowej saszetce. Miała zielony plecak ze stelażem, szelki do plecaka podszyte były gąbką, przyszytą grubą żyłką. Plecak miał charakterystyczne niklowane zapięcia. Miała żółto-rudy śpiwór. Przypuszcza się, że mogła być w Zakopanem podczas festiwalu w dniach 20-28 sierpnia. Interesowała się etnografią i folklorem. Pracuje w Wileńskim Instytucie Historii jako asystentka. Do domu do Wilna miała wrócić w dniach 24-26 sierpnia 1994 roku. Niczego się nie bała, mogła pokonywać w Tatrach trasy trudne i niebezpieczne, także poza szlakami. Z ogromną pasją zdobywała wiedzę na temat odwiedzanych krajów. Mówią na temat zaginionej dziewczyny i jej koledzy z Litwy. Jeżeli nasza hipoteza, podkreślam hipoteza, nie oparte na dowodach stwierdzenia, no więc jeżeli ta hipoteza jednego sprawcy krzywdy Ernestynie i Annie jest trafna, to wynik może obejmować też Auszrę Gustajte z Wilna. To znaczy sprawca może być ten sam. Pasuje do rozwiązania z teorii gier. To mogło być właśnie jego ponowne działanie na Podhalu Zakopanem. Zakładaliśmy, że pewnie czynił to już wcześniej i pewnie później. Może ktoś z Państwa kojarzy tę charakterystyczną, wydaje się, z urody może trochę o podobnym spojrzeniu do Ernestyny, kobietę, samotną turystkę, której podobnie jak Ernestynie i Annie ktoś zaproponował podwózkę albo którą ktoś poznał gdzieś na szlaku i raczej był spoza Zakopanego i Podhala, pewnie przyjezdny. Był gorący sierpień 1994 roku i jak co roku w drugiej połowie sierpnia Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich, choć raczej Auszra już nań nie dotarła. W opisie i komentarzu zamieszczę link do artykułu z 2024 roku z Tygodnika Podhalańskiego Od tajemniczego zaginięcia turystki z Litwy minęło 30 lat. Także do strony bałtyckiego futbolu, do rzetelnego researchu z obecnego 2025 roku pod tytułem Auszra Gustajte jak kamień w wodę, gdzie mamy więcej zdjęć Auszry.
Oszra po litewsku znaczy świt, zorza. Z artykułu wynika, że zaginięcie zgłoszono w Zakopanem i tylko z rekonstrukcji zamierzeń Oszry wynika, że chciała przejść granicę i wejść na Gerlach, między innymi. Więc nie wiadomo, czy w ogóle przekroczyła granicę. Oszra generalnie była poszukiwana właśnie w Zakopanem, choć z kolei TOPR nie potwierdza, że w ogóle prowadziło poszukiwania. Polska policja zasłania się ustawą o policji i nie informuje o sprawie, bo jak wskazuje, poszukiwanie osób jest formą pracy operacyjnej. Jednak Oszry Gustajte nie znalazłem w policyjnej bazie osób poszukiwanych, zaginionych. Dziewczyny szuka na pewno matka, która 2 lata po zaginięciu w 1996 roku założyła na Litwie organizację Centrum Wsparcia Rodzin Osób Zaginionych. Ta organizacja ma też stronę na Facebooku, gdzie można znaleźć więcej zdjęć Oszry. Proszę. Zdjęcia Oszry Gustajte widnieją również oczywiście na stronie Itaki, fundacji, dzięki której odnaleziono już wiele tysięcy osób. Ponad 12 374 osoby. Również ta międzynarodowa strona The Doe Network odsyła jako do źródła informacji do strony fundacji Itaka właśnie pod nazwą zaginieni.pl oraz odsyła także do tej litewskiej organizacji Centrum Wsparcia Rodzin Osób Zaginionych. To była ekonomia w jednej lekcji, o ekonomii, o podatkach i właśnie teorii gier, z którą uzupełniamy brakujące elementy największych, nierozwiązanych od lat tajemnic. Z ekonomiczną teorią gier właśnie uzupełniamy część brakujących swoistych puzli. I teoretyczne przynajmniej, ale jednak rozwiązania, decyzje, odpowiedzi wyłaniają się jakby same. Niezmiennie zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby dołączyć do elitarnego grona wspierających rozwój ekonomii w jednej lekcji, to można to zrobić jednorazowo używając przycisku Wesprzyj pod filmem lub cyklicznie, na przykład na rozwój części o teorii gier. Wszystkim dziękuję za uwagę i do usłyszenia.